dzisiejszym odcinku. Będziemy teraz przechodzić po lodowcu. Może tutaj być niebezpiecznie. Są tutaj takie miejsca, gdzie są mosty lodowe. Można wpaść do tej jaskini po prostu i się zmasakrować. 12 metrów w dół. Zasypało nam jaskinię. Nie polecam, jeśli ktoś ma ataki paniki i klaustrofobię. No to wskakujemy. Na Svalbardzie 60% terenów to są lodowce. Właśnie idziemy jednym do jaskini lodowej. Co ciekawe, idziemy właśnie taką doliną. Jest tutaj cholernie ciepło. Chciałoby się aż porozbierać wszystko, ale nie jest to dobry pomysł, bo wciąż jest minus 23, więc szybko byśmy się odmrozili. Trzeba dobrze opanować oddychanie, jak się tutaj jest, żeby się nie spocić, nie zagrzać. No i ważne jest, żeby mieć właśnie dobre ciuchy, żeby się nie spocić, bo to by spowodowało szybkie zamarznięcie. Ta ostatnia pani właśnie narzeka na to, że się za grubo ubrała, już się cała spociła, także współczuję jej mega. And as we do, we can look around and we can have a think. Oh, we know about the polar bear being a danger, but it's not the biggest risk we have on Svalbard. We've just walked through some quite dangerous terrain. Was anybody looking around and paying attention? Yeah? I didn't see anything. Didn't see anything. Okay. So if we have a look at these mountains here, what else could be a danger to us? The ice floating. Yeah, and like you said, an avalanche. So even though we're not on the top of the mountain, where if you're a skier, you probably think, oh, the avalanches occur. Because on Svalbard we have what's called a persistent weak layer, and that's because we're in a maritime environment with the heavy wind, so there's always that weak layer at the start of the season, and now more snow comes on top. We can trigger an avalanche quite easily, and we can even do it as we come through a valley like this, through propagation. So maybe you've heard in the snow before those whoomp sounds or those shooting cracks. But we didn't hear any of that today for a couple of reasons. Well, there's not too much snow to bury us, but also the grounds are quite hard. We've got a nice solid layer on top due to that warmer weather. I will go first, yeah? Przed nami pierwsze podejście pod górę. Tutaj gajdzi zalecają sobie pościągać jakiegoś midlayera, jeśli ktoś ma, żeby się nie spocić. Na razie wszyscy się zgłosili, że się spocili, nawet gajdzi. No ale oni mają trochę dużo rzeczy na plecach, więc to trochę zrozumiałe. Ja się w ogóle nie spociłem, więc chyba jestem jakimś rodzajem świni, która się nie poci. Ale to tylko na plus dla mnie. Wydaje mi się, że po prostu dobrze sobie ogarnąłem oddychanie i spoko base layer plus ciuszki, więc jak na razie dla mnie żadnego wyzwania. Teraz wychodzimy do góry. O, tak naprawdę to nie wydaje się w żaden sposób hardkorowe. No ale mamy tutaj różnych ludzi, różną grupę. W ogóle teraz jak były te duże mrozy, to przy dużych mrozach nie pada śnieg, więc pokrywa jest taka bardzo twarda. Bardzo fajnie się te kolce wbijają. I co? I są przewidywane jakiś śnieg w przyszłym tygodniu, kiedy temperatura wzrośnie do -3, -5. Okay, Kevin. I'm good. Okay, David, you need a hand as well, buddy? Niektórym trzeba było pomóc się tu podciągnąć. No i wtedy, jak spadnie śnieg, potem znowu przychodzi mróz i to jest bardzo fajne, bo robi się pokrywa kolejna gruba i na przykład chroni przed takimi kamieniami, które teraz wystają. Plus, jak jest długo taki mróz, to nie ma śniegu, nie ma wilgoci, więc to wszystko śnieżne jest po prostu takim dustem.
takim pyłem śnieżnym, więc nie ma on żadnej jakby trwałości i na przykład jak się jedzie samochodami przez miasto, to po prostu tak jakby się przez piaskową pustynię fesz jechało. Stąd praktycznie musimy zjechać na sam dół. To jest naprawdę daleko. To będzie długa jazda. Okej, lecimy! Yeah! That was nice! Patrzcie, wcale nie jest niska. Wow, śnieg w plecach. Nice. The rifle gets stuck. Yes. Hand, buddy. All good? That's okay. Thank you. Everybody okay? Can we do it again? Yeah, come on, book this trip again, yeah? Jesteśmy teraz na morenie czołowej. Widać tutaj wszędzie te narzuty głazów kamieni. I jeśli poszłoby się zebrać trochę tych kamieni z moreny, to bardzo łatwo można znaleźć kamienie z odciskami właśnie różnych roślin. Nie znaleziono odcisków żadnych zwierząt, ale znaleziono jeden odcisk dinozaura. I jeszcze to, co jest ciekawe, to Svalbard, on nie zawsze był wyspą, był kiedyś połączony z Grenlandią, o ile się nie mylę. I to z tamtego okresu właśnie są tutaj te pozostałości zwęglone roślin. I w ogóle to Svalbard cały czas powoli dryfuje na północ. Kiedyś możliwe, że dopłynie aż do bieguna polarnego. Najtrudniejsza część wychodzenia pod górę. Robi się ciepło. Niektórzy tam na dole się powoli poddają, ale dają radę jeszcze. Jest dość stromo, ale z kolcami się fajnie idzie. Do we feel anything different now? Maybe not so much. No. If there was a little bit of a wind, it would pick up a colder breeze. And if you walk out a bit, you might notice the snow. It's a little bit hard, but it's a bit deeper. Do we have any guesses as to why that is? We're above the glacier. We're on the glacier. That's a good guess. So we've just crossed here what we call a meltwater channel. Maybe you can imagine in the summertime there's a river coming through here. All the water's coming down, meeting up in town. And this is what causes ice caves. So this one's quite shallow, so it's been filled in and there's no caves. But now if we walk straight across towards Trollstein, we're going to make it to the other side of the glacier, and there's a big meltwater channel. And that's caused the ice cave we're going to go inside. And then we're going to follow that river up the glacier. Just so we know. So this is the last push. Not long to go now, just across the other side. Będziemy teraz przechodzić po lodowcu. Wiecie, co znaczy Spitsbergen? Co znaczy nazwa tej wyspy? Oznacza właśnie szpiczaste góry. Widać dlaczego. Pełno tutaj jest takich formacji szpiczastych gór. A my tutaj już jesteśmy na takiej wysokości, że widzimy tam miasto. Yeah, you just get down, so high on the glacier, right? Właśnie wspinamy się po lodowcu. I już dochodzimy do jaskini. Jaskinia została wydrążona. Zresztą
Nie wiem, za chwilę się dowiem. Nie będę teraz ściemniał. Ale prawdopodobnie obstawiam, że została wydrążona przez topniejący lodowiec. Podobnie jak ta, w której byliśmy wcześniej. Powiem wam, że technologia NASA sprawdza się perfekcyjnie. A konkretnie chodzi o Outlast, czyli base layer, który mam na sobie. Po prostu tak czuję, że już się zagrzewam do takich temperatur w środku, że gdzieś ten pot się już zaczyna generować. Natomiast jest on tak fajnie wchłaniany i wydalany na zewnątrz, że dzięki temu Outlastowi, że w ogóle nie czuję, żebym się pocił. Także polecam. Takie ciuchy z Outlastu możecie sobie kupić u mnie na blogu, jak wejdziecie. That's actually a snow bridge here. So if you walk up there and you're unlucky, you go in 12 meters. You're not gonna make it. Teraz musimy iść w gęsiego w grupkach max 5-osobowych z małymi odstępami, ponieważ przechodzimy przez lodowe mosty. No i jest nas tylu, że mogłoby coś nam pod nogami się załamać. Więc musimy iść w gęsiego, bo inaczej wpadlibyśmy do lodowca. We show you when we're inside. Czapka chyba nie będzie w środku potrzebna, bo w jaskini powinno być ciepło. Tak jak widzicie, albo nie wiem, czy to na wideo widać, pewnie nie, ale są tutaj takie miejsca, gdzie są mosty lodowe i są powbijane kijki. I ważne jest, żeby iść między kijkami, ponieważ jeśli zboczymy gdzieś na bok, no to można wpaść do tej jaskini po prostu i się zmasakrować 12 metrów w dół. Więc na dziko może tutaj być niebezpiecznie chodzić. This is why all the guys have frostbites on their fingers. Up there and then just slide in. The worst thing that can happen is that you're quickly down. But you'll be fine. This is where we usually use our No to skakujemy. Zrobił się korek. Mike already see that on the show. Yeah. We'll leave our backpacks here. We can leave everything here. Because when we come back here, we have hot lunch here. Znowu będziemy pić krew reniferów. Odrobina wilgoci panująca w jaskini w połączeniu z mrozem powoduje, że kamera, obiektyw dokładnie cały czas zamarza. And I have cookies, but I need to get them from my backpack. So give me 1 second. Więc może być ciężko tutaj coś nagrywać. Cały czas przecieram, ale walczę tutaj z tym mrozem. Jaskinia jest naprawdę gigantyczna. Zobaczcie, jak w ogóle kamienie są przenoszone przez lodowiec. Wyglądają, jakby były powbijane. Alright, here are the cookies. Tak jak wam przed chwilą mówiłem, o co chodzi z tymi tunelami, Leave everything you like znaczy się here. z tymi mostami, Come back here and there's no to tak jak widzicie na górze, no jest dość wysoko i momentami latem ten sufit jest otwarty
więc ta pokrywa na samej górze, ten dach nie jest zbyt gruby. Gdyby się stanęło, będąc tam na górze, mógłby się załamać, a szczególnie jakby się jakimś skuterem śnieżnym ciężkim tam stanęło, to na pewno można by do takiej jaskini wpaść. No i znowu, ja będę mówił jaskinia, ale to nie do końca jest jaskinia, to jest tunel wydrążony przez wodę w lodowcu. Tutaj w ogóle widzicie śnieg. To jest śnieg, który napadał latem, kiedy ten sufit był otwarty. I sobie już tak leży od ile tam, pół roku chyba. Także o, tam widać na górze w ogóle, że jest bardzo jasna pokrywa śniegu i to jest sam śnieg. Gdyby stanąć w tamtym miejscu, to gleba. Zostawiamy część rzeczy, wszystkie plecaki i tak dalej, ponieważ będą takie momenty, gdzie będzie ciasno, trzeba będzie się czołgać i przechodzić przez różne ciasne miejsca, więc też jak ktoś ma klaustrofobię, no to nie ma szans tutaj do takiej jaskini. Fajny lód wszędzie tutaj przezroczysty. Tu widać jakieś że coś tu było wbijane. Próbowane były chyba być wydrążone takie elementy na linę, takie dziury. Albo była lina również z tej strony i już się pourywała po prostu. Pewnie to trzeba odnawiać co sezon. Latem się pewnie topi i się to urywa. Mamy tutaj linę w razie jakby trzeba sobie pomóc podczas wchodzenia lub schodzenia. Trzeba pamiętać, żeby zachowywać dystans, żeby dwie osoby nie trzymały za lupa, bo można sobie po prostu nawzajem go wyrywać. Teraz schodzimy znowu w dół. W takich stromych, czy z takiego stromego schodzenia najlepiej jest schodzić tyłem, czyli dokładnie nie tak jak ja robię. Natomiast no, ja jakimś tam wspinaczem nie jestem wspaniałym, ale takie coś to jak na razie nie jest nic trudnego. Zatem to jest taka wycieczka, że tu raczej nie może być nic trudnego. Tak jak mówiłem już w tej mniejszej jaskini, widać tutaj właśnie te warstwy lodu, te jasne, ten jasny lód jest po prostu pełen drobinek powietrza i kiedy się topi ten lód, słychać jak on strzela, robi takie pop, pop, pop. W ogóle śmieszna sprawa, bo mamy taki rok teraz, że trzeba takie rzeczy mówić. Trochę się z guidem śmialiśmy. No, on do wszystkich mówił właśnie mind if I touch you? I czy pozwalasz, czy nie masz nic przeciwko, jeśli cię dotknę? A chodzi tutaj o to, że jest taki niebezpieczny odcinek, niebezpieczne miejsce, gdzie trzeba dokładnie postawić nogę w konkretnym miejscu, żeby nie spaść do głębokiej dość dziury. I chodzi o to, że guide musi się chwycić za nogę i postawić ją dokładnie w konkretnym jednym miejscu i tak samo podtrzymać cię za talię, żeby po prostu nie spaść w przepaść. No i powiedział, że jeśli ktoś ma problem z tym, że się go za nogę chwyci, no to żeby tutaj został. Na szczęście nie ma tutaj takich dziwnych ludzi, więc całą ekipą idziemy dalej. Teraz mamy odcinek taki, że trzeba się kawałek wyspinać do góry, kilka metrów i zobaczymy, co tam dalej. To małe wyzwanie, które tutaj jest, to po prostu część jaskini jakiś czas temu się zawaliła. Taki spory kawał lodu, po którym właśnie tutaj pani wchodzi. Troszkę utrudnił trasę, ale tak naprawdę ją zrobił trochę ciekawszą, bo trzeba pierw się na niego wspiąć, a później wejść do takiego mini tunelu, gdzie się trzeba przeczołgać. Także
Almost Spoko, there. że się to stało. Yeah, you can Oby się to stand nie up. stało Yeah, next one. w momencie, kiedy my tu idziemy, żeby nas tu nie zasypało. Let's go. Oh, I found phone. It's yours? No. Ktoś tu zostawił telefon. Dobrze, że to nie ostatnia osoba. Oh, yeah, you can stand up. Okay, here. You want me to hold the camera? Okay, if you can. Yeah, I got it. you. I got it. You can see how high this is. Imagine falling from all the way up there. And you're unlucky. Kolejne wyzwanie tutaj to będzie zjazd saneczkowy, tylko że bez saneczek. Zjazd na dupie przez jakąś ciasną szczelinę. Wow. That's beautiful, this, huh? Yeah. This is where we first find the cave. We went down from up there. You can even see our ropes are hanging in the ice still, the green rope. So this is where we found the first time. So it was open. Open, yeah, we rappelled down with ropes. And then we found like this route, and then we found what we now use as entrance. Was then our exit. Oh. Now it's an entrance. All these icicles, these are all new. This is all like from last summer. All this? Yeah, all this is all new. Yeah. Wszystkie te sokle są nowe. Nowki sztuki. W ogóle, jak słyszeliście, jaskinia została odkryta z tego miejsca. To było otwarte. I ziomeczki się tutaj, tam gdzieś widać zieloną linę. Oni sobie tam zeszli. I to było wejście tylko dla hardkorów. A tam gdzie wchodziliśmy, to było wyjście. A później ta jaskinia została przedłużona. So we just walked on the glacier, and then we find this big open spot. Wow, this looks nice. Going in with ropes, and explore a bit there, explore a bit there. Now it's attraction. Now it's fun. It's just a short crawl. The rest will be standing. O, taki kawałeczek. Patrzcie, jaki fajny. Just slide on your bum. Use it as a slide, like she's doing. Patrzcie. Jakie formacje. Uwaga na głowę. Slajd. To było ekstra. Sliding po jaskini lodowej. Ta część się wszystkim najbardziej podobała. Tutaj czuć już właśnie wiatr, taką bryzę od wejścia, które gdzieś tam jest na końcu drugim. Natomiast zostało trochę przysypane ostatnio, więc dopiero teraz czujemy tą bryzę. A normalnie czuć ją przez całą jaskinię od wejścia jednego do drugiego. Wyobraźcie sobie odkryć taką jaskinię, eksplorując tutaj Svalbard. Coś niesamowitego. Patrzcie na te warstwy. One mają tysiące lat, ale to nie oznacza, że ta jaskinia przez kolejnych 1000 lat będzie istniała, ponieważ wszystko tutaj cały czas pracuje. Ta jaskinia, w której obecnie jesteśmy, została odkryta, znaleziona tego lata, w tym roku. I przez to, że wszystko pracuje, prawdopodobnie w przyszłym roku na przykład może tej jaskini już w ogóle nie być, albo wejście będzie z innej strony, albo któraś trasa będzie niedostępna, może zostanie jakaś inna, się utworzy.
Więc przebywanie w takiej jaskini jest bardzo unikalnym doświadczeniem, ponieważ prawdopodobnie no jest się jedną z niewielu osób, które w tej jaskini są. Więc jest to te jaskinie czy tunele lodowcowe mają dodatkowy ten taki fajny efekt, że no jesteś praktycznie jedną z kilku osób na świecie, które przejdzie konkretną trasę konkretnymi tunelami. Jest to niesamowite. Ktoś coś zgubił? I znowu ktoś coś zgubił. Your phone! Jeans are not good. Chowajmy go, żeby się nie zepsuł. Już 2 telefony dzisiaj zarobiłem. So if you collect all the phones, you will be rich. Not only phones, house keys, Yeah? car keys. Nice. Nie powiemy jej, dopóki się nie kapnie. Teraz będzie znowu powie, że zostawiła telefon. Zrobimy jej niespodziankę. Na razie go i tak nie potrzebuje. I think you again lose the phone. You need to watch out. Thank you. All right. Yeah, here we are. David. David. No, I'm not sure. You know, it was collapsed here 2 days ago. I can explore here first, yeah? Sorry, man. Because this is the end, but we can make a circle here. Okay. But give me the shovel. Can you guys just pass the shovel around? Wróciliśmy w jaskini lodowej na glacjerze. Przejście jest zakopane. Nie polecam, jeśli ktoś ma ataki paniki i klaustrofobię. Nie polecam zostać w takim miejscu. Na szczęście ja nie mam. Jestem tu bardzo mi się to podoba. Teraz mamy breaka. Nasz guide sprawdza, czy się da przejść tędy. Czy tędy przejdziemy? Trochę ciasno. Zostaje na Svalbardzie w jaskini. No, we're not going to make it. Nie uda się. So this is the end. Because you can, if you go around, you can crawl on your belly and come back down here. But as you can feel, there's oxygen here. There's a cool breeze. So there's an opening there, and there's a lot of snow coming in like the last week. All right. Everybody okay? Yes. Does anyone want to turn this? No więc sprawozdanie z sytuacji. Jaskinia została zasypana, nie możemy przejść dalej. Then I think we're going to go back to where we were. Więc musimy wracać. Then we're going to have nice hot lunch. To znaczy, że mamy tylko jedną drogę wyjścia. Oby tej też nie zasypało. David, how are you, man? You want to stay here? Not so much. All right.
and let's go. You see up here, this is all oxygen. Up here. And up there is just ice. Up here. You see the difference now, eh? Oxygen, Yeah. ice. So this is just a new layer being created. You can see really good the difference here. Tak więc bryza była przez jakąś małą szczelinę się tutaj dostawało powietrze. Fajnie można było zaczerpnąć powietrza, natomiast musimy wracać tą samą drogą, ponieważ zasypało nam jaskinię. W tej jaskini wciąż można znaleźć skamieniałości z dawnych epok. So, like I said, these are thousands of years, but these are basically just a decade. You know, it's just 5 years difference. This is really small, so this is better to see. Like up here, this is basically like 50 years difference. You know, between the big color differences. But especially like this, it's really good to see. Like with the trees, you know, every year there's the layer. This is a nice place to sleep. You Yeah. put your mat here, and then normally we put hammocks in the ice, but this is a nice spot. Just reindeer skin, a mat, Yeah. sleeping bag, we'll be fine. Momentami naprawdę ciasno. A momentami jest dużo miejsca. Tutaj widzicie, że wszystko jest na ziemi zamrożone. I latem tutaj po prostu jest woda, płynie tędy i drąży tunel, więc zima to jest dobry moment, żeby przez takie tunele się przebijać, a lato to już trochę gorzej. Chwila przerwy w komnacie, w katedrze. Miejsce jest nazwane katedrą, ponieważ zobaczcie, jak sufit jest wysoko, kilkanaście metrów. Jaskinia jest, znaczy to pomieszczenie jest dość spore. Jest tam nawet miejsce dla organisty. So everybody can get in. Is the water running that way and not just only dripping? So it's been dripping here, that's created these icicles, but up there, like this is logic. If water just flows, you can see water has been flowing here. But how they created those whale teeth, that the water was just running there, there's a really simple explanation for it. It's because it's so freaking cold. So it sticks. Basically the water sticks on the ice when it melts down. Yeah. So that's why it's possible for water to flow like this instead of just like... Most of the water went like this, as you can see, icicles, but also there has been water, so that created those lines there. Yeah. Zęby wieloryba. Alright, guys ready for it? Some hot lunch? Kurde, ale experience. Niesamowite. Zwiedzanie lodowca. Alright, so we go backwards. You want me to hold it? Yes, please. Wait 1 second. Yeah, I got it. Tam też widać bardzo fajne warstwy. To już są grube warstwy tysiącletnie. Wszędzie tutaj można zaobserwować takie krechy z wody zamarzniętej. Jest to nazywane zębami wieloryba. I dzieje się tak w jaskini, kiedy z góry spływa woda bardzo powoli i
jest ona przyczepiona do ściany i zamarza w taki fajny sposób. Słychać już obiad. Jest robiony przez Dawida. So here's the best restaurant in town. The best restaurant. We have real termite. Nice. This is what they supply the Norwegian military with. Zakończenie wcinamy sobie jedzonko w najfajniejszym miejscu do zjedzenia obiadu, czyli w lodowcu. Będziemy jeść żarcie wojskowe, które jak na to jedzenie Lio jest całkiem ok. Niesamowite przeżycie i tak jak mówiłem, unikalne. Nie tylko z tego względu, że jesteśmy na Svalbardzie, ale też dlatego, że ta jaskinia za rok albo będzie wyglądać inaczej, albo jej w ogóle nie będzie, albo będzie taka sama. Nie wiadomo, jak się to będzie zachowywać. To jest najwspanialsze tutaj w eksploracji takich miejsc na Svalbardzie. Jeśli się Wam podobało i chcecie zobaczyć więcej różnych relacji ze świata, to subskrybujcie, zostawcie tam jakiś komentarz. Zobaczcie też na bloga. Na blogu będą zdjęcia, ponieważ głównie jak podróżuję, to oprócz vlogowania to fotografuję różne rzeczy, głównie landscape, czasem ludzi, i te fotki z moich wypraw można sobie zawsze zobaczyć na blogu właśnie. Także odmeldowuję się. Dzięki, hej.